Siema. Temat odcinka: Cyganie, mafia, korupcja, bieda. Czy Bułgaria to bezpieczny kraj dla takich delikatnych, białych Europejczyków jak my? Jak się mieszka w wiosce Na drogach różnie bywa. cygańskiej? No tutaj widzisz, zastawili, bo po co? No to sobie omówmy teraz po kolei te rzeczy, które są, a czasami tak naprawdę nie są problemem tutaj w Bułgarii. Naprawdę nie ma się czego bać. Możemy zacząć od Cygan, czyli od Romów. Że Romowie to złodzieje, niebezpieczni i tak dalej. Nasze osobiste doświadczenia przez ponad rok mieszkania tutaj? Nie. Romowie są często bardziej spokojni niż sami Bułgarzy. To są też przede wszystkim bardzo często głęboko wierzący ludzie. Tak, romskie społeczności mają swoje problemy, ale te problemy się najczęściej zamykają wewnątrz tych społeczności. A jeżeli chodzi o stosunek do innych osób spoza tej społeczności, przede wszystkim do obcokrajowców, to jest spoko, nie ma problemu, to są uśmiechnięte, życzliwe, chętne do pomocy osoby. Mafia to chyba jest wszędzie, tylko gdzieniegdzie się o niej oficjalnie mówi, gdzieniegdzie się mniej słyszy. Tutaj w Bułgarii słyszałem, że przede wszystkim dotyczy ona sportu, między innymi piłki nożnej, że tutaj wiele zmagań ligowych jest otwarcie ustawianych i ludzie nie za bardzo chcą oglądać. Faktycznie jak się ogląda bułgarską ligę w telewizji, to widać puste trybuny. Ludzie jakby nie chcą chyba oglądać nieczystego sportu. To jedno, a drugie, no też w naszej starej miejscowości mieliśmy sytuację, gdzie w pewnej nocy spłonął jakiś salon, czegoś tam, jakaś firma i dość drogi samochód na pobliskim parkingu. Ludzie mówili, że porachunki mafijne. Jak jest naprawdę? Nie wiemy, ale ogółem problem gdzieś tam występuje. No jeżeli się gdzieś tam nie angażujesz w jakieś szemrane interesy i nie zadajesz z szemranymi ludźmi, to chyba tak jak wszędzie, niekoniecznie ten problem będzie, czy też kiedykolwiek Cię dotknie. Korupcja. Nas ten problem jeszcze nie dotknął, ale słyszeliśmy różne sytuacje. Na przykład, że żeby lekarz lepiej się zajął danym pacjentem, no trzeba mu dać prezent. W szpitalu. W szpitalu. I to w szpitalu państwowym. No ale na razie my nie mieliśmy takiej sytuacji. W urzędach też wszystko załatwialiśmy do tej pory normalną drogą, składając odpowiednie dokumenty czy wnioski. Także wydaje nam się, że jest to taki problem, który się zmniejsza i gdzieś tam Bułgaria, to nowe pokolenie chyba z tym walczy, nie? Tak, no problem na pewno nadal jest, bo nie bez powodu w urzędach na okienkach wiszą takie tablice informacyjne, że jeżeli się spotkasz z korupcją, z jakąś próbą, to od razu to zgłaszaj, czy coś takiego, więc problem jest, ale przynajmniej oficjalnie państwo próbuje z nim walczyć. Kolejna rzecz, bieda. No ludzie tutaj żyją dużo skromniej niż w Polsce czy w Europie Zachodniej. Przede wszystkim chyba w takich właśnie małych miejscowościach jak my, gdzie są takie duże gdzieś tam też romskie społeczności. Jednak niestety oni żyją tak trochę ze swojego wyboru. Bo na przykład nie kończą szkoły, nie dbają o edukację, no to później pracują za marne grosze na zbiorach jakichś winogron, czy arbuzów, czy truskawek. No i tak właśnie żyją w długach. Gdzieś tam ta spirala się cały czas kręci, to koło zamknięte. Tak, tutaj lombardów to jest na każdym rogu, tyle co żabek w Polsce. Tak. No i generalnie Bułgaria jest biedniejszym krajem, jeśli chodzi o gospodarkę. Najniższa krajowa jest niższa niż w Polsce i faktycznie ludzie no mniej mają. Nie stać ich na przykład na jakieś zagraniczne wakacje, często spędzają czas na przykład nad bułgarskim morzem i tak dalej. I na początku to trochę uderza, kiedy się wchodzi do tych chatek, kiedy się widzi takie miejsca, ale no jednak niestety albo niestety, człowiek z czasem się do tego po prostu przyzwyczaja. Natomiast ta bieda nie wpływa w żaden sposób na poziom bezpieczeństwa, ponieważ to, że ja na przykład idę przez biedniejszą dzielnicę, idę wśród rozpadających się chatek, ale mam w ręce iPhone'a, nie oznacza, że ktoś mi tego iPhone'a ukradnie czy wyrwie z ręki. Ja osobiście o takich przypadkach nie słyszałam i sama też niczego takiego nie doświadczyłam, więc wydaje nam się, że mimo tej biedy jednak ludzie są spokojni i jednak po prostu przyzwyczajeni do takiego życia, no nie podejmują jakichś decyzji w stylu będę teraz kraść, żeby z tego wyjść. No i też może dołożę, że tak jak Romowie często z wyboru są biedni,
jakby nie rozumieją, że można inaczej, tak powielają schematy. Tak Bułgarzy często opisują się jako bardziej biednych niż są w rzeczywistości, bo oni marudzą, że nie ma pieniędzy, że bieda, że co ta Unia z nami zrobiła i tak dalej, a równocześnie prawie każda rodzina ma co najmniej gdzieś tam 2 mieszkania, plus jeszcze jakąś działeczkę w górach albo nad morzem. Cały czas gdzieś tam piwkują, bo tutaj spożycie alkoholu jest bardzo duże, cały czas siedzą w ohydnych nałogach typu papierosy itp. No na to pieniądze skądś być muszą, więc nie są wcale tacy biedni, jak się piszą. Więc mamy podsumowanie. Może na przykładzie wieczornych czy też nocnych, bo my dosyć późno wychodzimy, czy też ja wychodzę z psem na spacer. No tutaj o wiele mniej się boję chodzić po ciemku w nocy, a też tu jest znacznie gorzej z oświetleniem, niż na przykład po centrum w Polsce, po centrum Tychów, gdzie nieraz gdzieś tam z oddali szły jakieś oszołomy, ewidentnie na jakichś środkach psychoaktywnych. A tutaj I człowiek, tego nie ma. Tak, i człowiek gdzieś tam zaraz skręcał w boczną uliczkę, żeby przypadkiem się nie spotkać. Tutaj nie spotykamy się z czymś takim, nie? W Bułgarii żyje się bezpiecznie. Jest git. Powiem na koniec takie 2 anegdotki. Jedna anegdotka, idę z Jutą na spacerze, stoi auto pod domem zaparkowane z odpalonym silnikiem. No i nikt nie podbiegł i go nie ukradł. A druga sprawa, na tym samym spacerze idziemy dalej, stoi sobie grupka chłopaków Romów, gadają coś sobie po romsku, bo ja nie rozumiałam, o czym rozmawiałam, bo nie znam romskiego. No i przeszliśmy koło nich, oni się po prostu zdziwili, że myśmy tak blisko koło nich przeszły, ale absolutnie nic, żadnego w ogóle tekstu do mnie, żadnej... Oni są tacy w obyciu, ludzie tutaj, są tacy w obyciu bardzo grzeczni, żeby właśnie nikomu nie przeszkadzać, nie? Żeby tak z nikim gdzieś tam nie mieć napięku, wszystko jest tak grzecznie. I właśnie nawet młodzież, czy właśnie Romowie, czy Cyganie, no Romowie i Cyganie to samo, czy tam Cyganie, czy tam Bułgarzy, no to też właśnie ta młodzież jest taka raczej kulturalna, nie? A no właśnie, młodzież, kwestia młodzieży. Bułgaria to jest kraj oficjalnie uważany, oni się uważają, jak wspomnieliśmy, za biednych. Tutaj, gdzie my mieszkamy, to jest cały przekrój Romów, ok, od dziecka po osoby stare, ale jeżeli chodzi o Bułgarów, to są tak maksymalnie nastolatkowie, a potem już są osoby takie grubo 40+. Nie ma tych wszystkich najbardziej niebezpiecznych dresów itp. Coś takiego nie funkcjonuje tutaj. Wszyscy siedzą za granicą i zarabiają pieniądze, bo w Bułgarii się bardzo źle żyje. Dokładnie tak. No. Dzieci wychowywane są przez babcie, babcie przez dzieci. I tak się kręci. No, a my przyjechaliśmy do Chaskowo załatwiać dokumenty. O, 20-letni Bułgar. No, w Chaskowo się zdarzają, to jest większe miasto, to jest miasto wojewódzkie. I jeśli jesteście ciekawi tego, jak się załatwia dokumenty w Bułgarii, jak ogarnąć właśnie karty pobytu, ubezpieczenia zdrowotne, tego wszystko, te wszystkie rzeczy, jak założyć firmę w Bułgarii, no to chętnie Wam otworzy... Schodzi mi skóra na palcach. Wow! No to chętnie nagramy Wam o tym jeszcze kolejny, może nie kolejny, ale jakiś następny odcinek. Więc jeśli chcecie, no to możecie wyrazić to w komentarzach i do zobaczenia. Ciao! Siema.